Śród takich pól przed laty, nad brzegiem Ruczaju, na pagórku niewielkim we brzozowym gaju stał dwór szlachecki. Z drzewa, lecz podmurowany, świeciły się z daleka pobielane ściany. Dwór, w którym rozgrywają się wydarzenia opisane przez Adama Mickiewicza w Panu Tadeuszu, stanowi przykład idealnej siedziby szlacheckiej. Był on Arkadią, małą przystanią polskości, symbolem lat dziecinnych poety i kwintesencją jego wspomnień o utraconej ojczyźnie. Próżno jednak szukać Soplicowa na mapie. Celem Mickiewicza nie było bowiem ukazanie konkretnego dworku szlacheckiego, ale stworzenie mistycznego miejsca reprezentującego ideały i tradycje utraconego świata. Przedstawienie dworu jako centrum polszczyzny było nawiązaniem do poezji Jana Kochanowskiego oraz szerzej ukazaniem ideału renesansowego życia ziemiańskiego zaprezentowanego przez Mikołaja Reja w żywocie człowieka poczciwego. Takie życie w Panu Tadeuszu wiedzie sędzia Soplica. Jego dwór jest ostoją tradycji polskiej. Świadczą o tym liczne pamiątki historyczne wyeksponowane we wnętrzu, jak również panujący w obejściu porządek. Opis dworu Sopliców pojawia się już w pierwszej księdze poematu, kiedy to z nauk powraca Tadeusz, bratanek sędziego. Dwór był drewniany, na kamiennym fundamencie, wybudowany na wzgórzu. Wokół niego rosły brzozy i topole, a od jego pobielanych ścian odbijały się promienie słoneczne, dając poczucie panującego tam porządku i harmonii. Właśnie dwukonną bryką wjechał młody panek i obiegłszy dziedziniec zawrócił przed ganek, wysiadł z powozu. Konie porzucone same szczypać trawę ciągnęły powoli pod bramę. We dworze pusto, bo drzwi od ganku zamknięto zaszczepkami i kołkiem zaszczepki przetknięto. Podróżny do folwarku nie biegł sług zapytać, odemknął, wbiegł do domu, pragnął go powitać. Po przekroczeniu progu dworu Tadeusz wchodzi do sieni i dalej w głąb budynku. Ogląda wnętrza, które pamięta jeszcze z lat dziecinnych. Uwaga czytelnika kierowana jest przede wszystkim na pamiątki patriotyczne, obrazy przedstawiające Tadeusza Kościuszkę, Tadeusza Rejtana i Jakuba Jasińskiego, ale nie tylko. Tadeusz zwraca też uwagę na coś specjalnego. Nawet stary, stojący zegar kurantowy w drewnianej szafie poznał, ówniścia alkowy. I z dziecinną radością pociągnął za sznurek, by stary Dąbrowskiego usłyszeć mazurek. I tu słowo wyjaśnienia. Mazurek Dąbrowskiego powstał w 1797 roku. Tadeusz wraca do domu rodzinnego w roku 1811. Oba wydarzenia dzieli 14 lat. O tym, że od wyjazdu Tadeusza do Wilna upłynęło dużo czasu, może świadczyć ten fragment. Też same widzi sprzęty, też same obicia, z którymi się zabawić lubił od powicia, lecz mniej wielkie, mniej piękne niż się dawniej zdały. Możemy więc założyć, że Tadeusz wyjechał z dworu około 1801 roku. To daje nam około 4 lat od powstania Mazurka Dąbrowskiego. Jest więc mało prawdopodobne, że w Soplicowej mógłby się pojawić zegar z mechanizmem wygrywającym tę wówczas nowo powstałą melodię. W dodatku określaną w poemacie jako starą. Musimy jednak pamiętać, że Pan Tadeusz został napisany w 1834 roku, kiedy to Mazurek Dąbrowskiego był dla przedstawicieli wielkiej emigracji, mówiąc dzisiejszym językiem, kultowy, a to dla polskiej emigracji napisał przecież Mickiewicz Pana Tadeusza. Umieścił więc Mazurek Dąbrowskiego nieco na przekór historycznym okolicznościom, dla podkreślenia polskości dworu w Soplicowie. Dwór szlachecki musiał często pomieścić wielu gości. Szeroko znana w ówczesnym świecie była bowiem polska gościnność. Brama na wciąż otwarta przechodniom ogłasza, że gościnna i wszystkich w gościnę zaprasza. A w Soplicowie, w związku z trwającym procesem sądowym w sprawie sporu o zamek, było wielu gości, dla których musiało znaleźć się miejsce. O tym, że izb we dworze jest sporo, świadczy choćby opis śniadania w księdze drugiej. Biesiadnicy, ku niezadowoleniu sędziego, ale za jego cichym przyzwoleniem, rozeszli się po izbach, nie pilnując porządku. Jakoż po wszystkich izbach panował ruch wielki. Roznoszono potrawy, sztućce i butelki. A co z otoczeniem dworu? Przecież gospodarstwo to nie tylko dwór mieszkalny, ale i przyległe budynki gospodarcze, lasy i pola.
Już na początku poematu Mickiewicz wspomina o otoczeniu, które jest schludne i dobrze zarządzane, a okoliczna ziemia urodzajna i obfita we zboże. Opowiadając o dworze soplicowskim, nie można nie wspomnieć o znajdujących się w jego otoczeniu ogrodach i sadzie. Umieszczone w poemacie liczne opisy przyrody uzupełniają fabułę, pełnią też funkcję retardacji, czyli celowego spowolnienia akcji. Dzięki temu poznajemy między innymi kwiaty i zioła rosnące w ogrodzie Zosi. W sadzie, na brzegu niegdyś zarosłym pokrzywą, był maleńki ogródek ścieżkami pużnięty, pełen bukietów trawy angielskiej i mięty. Drewniany, drobny w cyfrę powiązany płotek połyskał się wstążkami jaskrawych stokrotek. Mickiewicz dużo miejsca poświęca także opisowi ogrodu warzywnego. I tak w księdze drugiej znajdujemy dobrze nam znane sałatę, bób, kukurydzę, ogórki czy marchew, a także tajemniczo brzmiące harbuzy. To oczywiście arbuzy. Bogactwo soplicowskiej przyrody dopełniają również opisy ptactwa i owadów. Dwór szlachecki to także folwark i zabudowania gospodarcze, takie jak stodoły, w których składowano zebrane plony, obory czy stajnie. Sędzia, jako dobry gospodarz, dogląda prowadzonych prac, których jest zawsze dużo i kończą się one wraz z zachodem słońca. W ślad gospodarza wszystko ze żniwa i zboru, i z łąk, i z pastwisk razem wracało do dworu. Tu owiec trzoda becząc w ulicę się tłoczy i wznosi chmurę pyłu. Dalej zwolna kroczy stado cielic tyrolskich z mosiężnymi dzwonki. Tam konie rżące lecą ze skoszonej łąki, wszystko bierze ku studni, której ramię z drzewa raz wraz skrzypi i napój w koryta rozlewa. Z tego zadbanego i uporządkowanego otoczenia wybija się opis sernicy, czyli drewnianej budowli postawionej na słupie niby gniazdo bocianie i służącej do suszenia nabiału. Sernica ta została ukazana w księdze 9 jako stara i grożąca zawaleniem. Mimo upomnień otoczenia, żeby stare deski wymienić na nowe, sędzia przedkłada tę pracę na kolejną okazję, a niszczejący obiekt podpiera belkami. Na majątek Soplicy oprócz budynku mieszkalnego i zabudowań gospodarczych składały się także las soplicowski, gaj brzozowy, stawy, pola uprawne oraz wieś, która jest istotna w kontekście uwłaszczenia chłopów pracujących dla majątku sędziego. O tym właśnie uwłaszczeniu rozmawiają Tadeusz z Zosią podczas swoich zaręczyn. Soplicowski dwór ukazany w poemacie to centrum polszczyzny, świat wyizolowany, niemal nierealny. Znalazło się w nim miejsce nie tylko dla polskiej tradycji i obyczajowości, ale także dla wspomnień dziecinnych. Nie ma tam ludzi przeciętnych czy przypadkowych, a każdy element krajobrazu to część ojczyzny, bo to jest właśnie Soplicowo, symbol kraju ojczystego, o którym marzy polski emigrant na paryskim bruku.